Na Maderę przylecieliśmy na pełne 4 dni. W tym filmie pokażemy Wam 10 miejsc, które udało nam się odwiedzić i których nie możecie pominąć, odwiedzając tą przepiękną wyspę. Swoją przygodę z Maderą zaczynamy na najbardziej wysuniętym na wschód punkcie wyspy. Właśnie idziemy po przepięknym półwyspie Świętego Wawrzyńca. Gdy idziemy wzdłuż półwyspu, mijamy punkty widokowe, z których możemy podziwiać piękne i groźne klify. Niektóre skały wystające z wody wyglądają jak rzeźby. Cała trasa z parkingu na koniec półwyspu liczy około 4 km w jedną stronę, a przejście jest jej średnio trudne, troszkę trudniejsze, tak jak my idziemy dzisiaj, gdzie jest dużo błota po wczorajszych opadach. Cały szlak prowadzi albo w górę, albo w dół, więc trzeba mieć troszkę kondycji, żeby go sprawnie przejść. Jednak wszystkie trudy rekompensują wspaniałe widoki, naprawdę niezapomniane widoki, które musicie zobaczyć, będąc na Maderze. Pico de Aero. Na sam szczyt można wyjechać samochodem. Z Pico de Aero można wyruszyć szlakiem w stronę najwyższego szczytu Madery, czyli Pico Ruvio. Warto przejść się w stronę najwyższego szczytu i po 20-30 minutach mamy taki punkt widokowy, który nazywa się Niño da Manta. Widoki zapierają dech w piersiach i mamy widok i w jedną stronę, i w drugą, i w lewo, i w prawo, i przed siebie, i za siebie. Jedynym minusem tego miejsca jest to, że jest tutaj łatwo się dostać i jest tutaj po prostu milion turystów. Casa de Esquimades to maderskie schronisko, które funkcjonuje już prawie od 100 lat. I popatrzcie się, zaczyna się magia. I to nie jest dym z ogniska, tylko to są po prostu mgły, które tutaj tak nagle naszły. To jest główny budynek schroniska, a to wcześniej tutaj to jest kawiarnia. W kawiarni kupiliśmy sobie ciasto bananowe, które było przepyszne. Można też kupić kawę. Super miejsce, naprawdę. Przyszły mgły i gdy będziecie jedli tutaj ciasto, to nie zdziwcie się, jak będzie koło Was siedziało 20 ptaszków, które czekają na okruszki. Odkrywcy wyspy nazwali ją Ilha Madeira, czyli Wyspa Drewna. A wszystko dlatego, że gdy tu przybyli, to wyspa była w większej części porośnięta lasem wawrzynowym, który ma swój początek 1 000 000 lat temu. Las wawrzynowy to inaczej las laurowy, czyli wiecznie zielony las, który porasta zbocza maderskie. To, że te drzewa przetrwały do dzisiaj, można uznać za cud, bo przetrwały z lodowacenia. Mam dla Was jedno ostrzeżenie, jeśli chodzi o Maderę. A dokładnie chodzi o kleszcze. Gdy byliśmy w lesie wawrzynowym w Fanal, to na sobie znaleźliśmy kilka kleszczy, a wczoraj wieczorem znalazłem jednego kleszcza wbitego w nogę. Więc warto się zabezpieczać, bo nie ma co z wakacji przywieźć jakąś boreliozę. A teraz jesteśmy w ogrodach Monte Palas. Jeśli kochacie roślinność i przy okazji zwiedzacie miejscowość Funchal, to koniecznie musicie tutaj przyjść. Ogrody Monte Palas to naprawdę bajka. Są to ogrody tropikalne, które są ulokowane na 70 000 metrów kwadratowych, praktycznie w samym centrum miasta. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale oprócz roślinności są tutaj też egzotyczne zwierzęta. Popatrzcie, tam w oddali są flamingi. Zjechaliśmy w dół do miasteczka Seychal, które słynie z takiej przepięknej czarnej plaży. Plaża jest malutka, ale piasek jest tak jakby przemielony w młynku, bardzo drobniutki i bardzo przyjemny i wyjątkowy jak na samą Maderę. Bo z reguły są tutaj plaże skaliste, kamieniste, i nie ma takiego fajnego wejścia do wody jak tutaj. Największym urokiem jest oczywiście ta czarna plaża, no i ten basen tutaj półnaturalny, ale niestety woda zimna. Lewada się nazywa Velha, a tutaj jest znak na Balkos, jest to 1,5 km. Lewada ta prowadzi zupełnie płaską ścieżką, więc każdy sobie tutaj poradzi, a można nawet przyjechać tutaj z dzieckiem małym i z wózkiem, bo spokojnie się tu przejedzie. Cały czas podążamy takim gęstym lasem i co rusz przechodzimy koło skał, które są fajne, chłodne i naprawdę jest tutaj pomimo panującego upału bardzo przyjemnie. Doszliśmy do samego końca i wchodzimy na balkony. Z tarasu widać najwyższe szczyty Madery, a w dole rozciąga się Dolina Fayal. My tradycyjnie odwiedzając nowe miejsce przyszliśmy na targ miejski. Tutaj w Funchal nazywa się to Mercado dos Lavradores. Miejsce jest w samym centrum miasta przy takiej ruchliwej ulicy, ale trzeba wejść do środka i przenosimy się w zupełnie inny świat. Panie, które handlują kwiatami, są ubrane w takie tradycyjne maderskie stroje. A po przejściu przez część warzywną wchodzimy na część rybną i mięsną.
Teraz wyszedłem na piętro, wcześniej myślałem, że w sumie główny ten targ jest na dole. Mamy tutaj całą masę świeżych przypraw, możemy kupić sobie w małych woreczkach i zabrać ze sobą, nawet jak przylecieliśmy tanimi liniami. Jesteśmy teraz w miejscowości Santana, która słynie z tradycyjnych trójkątnych domów. Domki są naprawdę urocze, ale jest ich niestety bardzo mało, więc jak chcecie się tutaj wybrać, to warto podjechać tutaj przy okazji jakiejś wycieczki. Zrobiliśmy kilka zdjęć i jedziemy dalej. W samej miejscowości Santana jest jeszcze jedna atrakcja, którą warto odwiedzić. Jest to kolejka linowa. Jesteśmy teraz na górnej stacji i schodzimy zobaczyć, jak wygląda z bliska. Schodzimy w dół i patrzcie, co tutaj się dzieje. No po prostu coś niesamowitego. Tam w dole widać dolną stację tej kolejki i prowadzi ona do tej plaży. Można się tam dostać właśnie tą kolejką albo jakąś taką straszną wspinaczką. Kolor tej wody, te klify, ten wodospad, to jest coś niesamowitego. Niestety kolejka nie działa, więc nie możemy tam zjechać na dół. Przejechaliśmy kolejne kilka kilometrów i dojechaliśmy do miejscowości o nazwie Porto Moniz. Jest to taka mała wioseczka, która jest zorientowana głównie na turystów, a całe miejsce słynie z półnaturalnych basenów. Idziemy Wam pokazać, jak one wyglądają. Przebraliśmy się w stroje i mam nadzieję, że będziemy się kąpali w oceanie. My z Sonią zawzięliśmy się i się wykąpaliśmy w tych basenach, ale woda była tak zimna, że starczyło nam siły tylko na przepłynięcie po prostu 10 metrów i musieliśmy wychodzić. Ale jak się wyjdzie z takiej zimnej wody, to uczucie jest niesamowite. Tak przyjemnie, tak po prostu relaksacyjne to jest, tak człowiek się wychodzi wypoczęty, że super. Polecamy wszystkim wykąpać się, pomimo tego, że woda jest zimna. Jeszcze mamy dla Was jedną poradę, jeśli chodzi o poruszanie się samochodem po Maderze. Taki sposób poruszania się jest to oczywiście duże ułatwienie, ale dla tych, którzy nie mają doświadczenia w jeździe po górskich serpentynach i boją się takiej jazdy, to wyzwaniem będzie poruszanie się samemu samochodem po wyspie. Jeżeli planujecie wyjazd na Maderę, to 1 tydzień jest zdecydowanie za mało. 2 tygodnie albo dłużej. Na pewno będziecie mieli tutaj co robić. Wyjazd na Maderę to jest świetny pomysł, nie odkładajcie tego w czasie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Zapraszamy Was tutaj. Nie, wróć. Ja to Powiedz. powiem potem. No powiedz, to Cię Nie nagrywaj mnie. Znów mnie nagrywasz. Dawaj, teraz. Zaplanujcie sobie tutaj 2, 3 albo 4 miesiące. Podsumowując wyjazd na Maderę, jest tutaj super. Przyjeżdżajcie.